Śmieszne. Jakby chciałem zrobić żart, że mam koronę, ale ten temat w ogóle nie jest śmieszny. Trochę dziwne by było, gdybym zaczął robić kolejne filmiki bez zaadresowania sytuacji, która ma miejsce na świecie. Tak więc zacznijmy od początku. Wirus wybuchł w Chinach. Nie będę mówił od początku. Jakby każdy zna sytuację. Wszyscy wiedzą, co się dzieje. Jakby każdy jest dużo lepiej prawdopodobnie poinformowany ode mnie, jaka jest sytuacja na świecie. I nie zamierzam o tym mówić. Poza tym ja nie jestem w ogóle wykwalifikowany, żeby o tym mówić i was pouczyć w jakikolwiek sposób, więc czerpcie sobie informacje od kogoś innego, jeśli chcecie słyszeć o tej chorobie i całej sytuacji. Natomiast mogę wam powiedzieć o tym, co ten wirus spowodował u mnie. Nie mam wirusa. Inaczej. Co ta sytuacja na świecie spowodowała w moim życiu. I myślę, że mam dosyć nietypowe doświadczenia po prostu. Jak zapewne wiecie, zamknięto granice Polski 15 marca. A jako, że ja mieszkam i pracuję w Katarze głównie, jakby tam jest moje miejsce zamieszkania na ten moment, to udało mi się wrócić 14 marca, dzień przed zamknięciem. Może niekoniecznie dlatego, że chciałem wrócić do Polski uciekając przed wirusem, bardziej to było spowodowane wakacjami, które już planowałem od 2 miesięcy i jakby jeszcze wtedy nie było w ogóle mowy o jakimkolwiek zamykaniu granic, czy o wirusie poza Chinami i ten temat nie był w ogóle poruszany nigdzie. W każdym razie tak się złożyło, że moje wakacje przypadły na blokadę wszystkich krajów na świecie i teraz po 2 tygodniach, kiedy te moje wakacje się skończyły, nie mogę wrócić do Kataru. Nie byłem zmuszony do przymusowej kwarantanny. Spotkało mnie coś innego. Mianowicie, jako że ten urlop, ten wyjazd do Polski był zaplanowany już dawno, to praktycznie każdy dzień miałem zorganizowany i nie było wiele czasu na odpoczynku. Przez 2 tygodnie był po prostu zapierdziel. Zaplanowany przynajmniej. A teraz jestem już tutaj ponad 2 tygodnie, prawie 3 i nie zrobiłem z tego, co miałem zaplanowane, nic. Tak, ale wszystko było zaplanowane. Przyjeżdżam w ostatni dzień, tuż przed zamknięciem granic i bęk, kurwa. Wszystko się sypie. Zamknięte granice, gospodarka pierdolnęła, wszystko kurwa ogarnia chaos. Zaplanowane spotkania z rodziną, co najmniej 6, nie ma. Wizyty u lekarzy, znowu około 3, odwołane. Spotkanie ze znajomymi, nope. Spotkanie z profesorami na mojej uczelni, nie tym razem. Nie ma dla mnie wstępu. Miałem nawet mieć zrobiony tatuaż, pierwszy w życiu i dupa. Niedobrowolnie znalazłem się w kwarantannie. Co ja mogę poradzić? Jakby wszyscy się ode mnie odcięli. Ale muszę przyznać, że zaakceptowałem ten fakt bardzo łatwo, bo sam w sumie nie chciałem narażać siebie, bliskich i osób, z którymi miałem się spotkać na niebezpieczeństwo, bo tak naprawdę nikt nie wie, kto może być nosicielem. Ja mieszkając za granicą i pracując, tuż przed przylotem przy organizacji turnieju międzynarodowego, gdzie spotkałem ludzi z dziesiątek krajów, miałem jakąś tam szansę rzeczywiście być zainfekowany. Już jestem tutaj tyle czasu, że wygląda na to, że jednak nie byłem. Uważam, że lepiej podjąć środki bezpieczeństwa, niż potem srogo za to płacić. Chciałem powiedzieć o tym, co spotkało mnie, kiedy już przyjechałem do Polski. Ta panika, przerażenie i niepewność jutra od razu mi się udzieliła. W sumie nawet 4 godziny przed wylotem z Kataru chciałem wszystko odwołać, ściągać rodzinę z powrotem do Kataru i przeczekać tę burzę w Katarze. Ale nie zdecydowałem się, żeby odwoływać swój lot i poleciałem do Polski, więc sytuacja była napięta, bardzo napięta. W każdym razie wracając do tej paniki, to przez 3 pierwsze dni w Polsce byłem mega roztrzęsiony. Wszędzie krążyły plotki o wyjściu wojsk na ulicę, o pilnowaniu ludzi przez policję, o zamknięciu wszystkiego praktycznie. Do tego ciągły napływ informacji o tym, że liczba chorych i umierających się zwiększa z godziny na godzinę w bardzo szybkim tempie. W połączeniu z wcześniej wspomnianymi, odwołanymi spotkaniami, delikatnie mówiąc, nie czułem się najlepiej.
i nie byłem w stanie dłużej tego znosić po prostu w takiej formie, jak to wyglądało. Co zrobiłem? Postanowiłem odciąć się kompletnie od informacji na temat wirusa. Jedyne, co chciałem, żeby do mnie docierało, to istotne informacje rządu Polski i rządu Kataru. Bo tak naprawdę od pierwszego dnia, czy kiedy już ten wirus był zaawansowany w innych krajach, wszyscy wiedzieli, jak się przed nim chronić, jak się zabezpieczać, więc nie potrzebowałem dodatkowych informacji. Wystarczył jeden filmik, żeby zapoznać się z działaniem wirusa i jakby jego objawami. W żaden sposób nie było mi potrzebna do życia wiedza, ile osób jest zakażonych, czy ile osób umarło. Bardzo źle to na mnie wpływało po prostu. Ta moja decyzja o odcięciu pomogła praktycznie z dnia na dzień. Następnego dnia, gdy nie dostałem żadnej informacji o wirusie, to było świetnie po prostu. W sensie, robiłem to, co robiłem. W końcu mogłem korzystać z urlopu, bo jakby wszystkie spotkania były odwołane, więc mogłem być w domu, odpoczywać po prostu. Miało być 2 tygodnie solidnego zapierdolu, a mam 2 tygodnie laby. Tylko te 2 tygodnie już minęły. I zapowiada się, że mój urlop może się przedłużyć od 6 na nawet 10 tygodni. No i co teraz? Wiecie, odcięcie od informacji pomogło mi z moją psychiką i z tym, jak sobie radzę z obecną sytuacją, ale w żaden sposób nie uchroniło mnie przed skutkami tego wirusa i tego, jak ta sytuacja mnie dotyczy również. Można powiedzieć wręcz, że bardzo dogłębnie odczułem skutki koronawirusa. Na szczęście udało mi się uniknąć zakażenia, ani nikt w rodzinie również nie jest chory. Natomiast moja bardzo bliska osoba straciła pracę. Mój tata, prowadzący własną działalność w Polsce, z dnia na dzień stracił źródło dochodu. Sytuacja dotknęła też mój kanał i mnie osobiście, w takim sensie, że przez stres spowodowany tym wszystkim zatraciłem 235 dni nauki hiszpańskiego pod rząd. Przestałem pisać swoje dzienniki, przez 2 tygodnie praktycznie nic tam nie wpisałem. Regularne ćwiczenia, które robiłem w lutym, praktycznie przepadły. Nie jestem w stanie chodzić na siłownię, na dwór nie za bardzo, to jest jednak Polska, jest zimno. Cały mój progres, który zyskałem w lutym przez regularne ćwiczenia, przez eksperyment numer 2, został zatracony i będę musiał wracać do tego od początku. Jedyne, co utrzymałem z takich swoich nawyków, to ten eksperyment numer 3, o którym dowiecie się w następnym filmiku. Ogólnie miałem takie poczucie rozpadu i bez sensu. Nie wiem, po co ja to wszystko robiłem, co jest w życiu ważne tak naprawdę, że wielu ludzi znajduje się w dużo gorszych sytuacjach ode mnie i co oni mają zrobić. Takie poczucie zbliżającego się Armagedonu. Myślę, że wiele osób mogło mieć podobnie do mnie, w takim sensie mogło odczuwać tą sytuację, czy nawet odczuwa wciąż tą sytuację podobnie do mnie. To jest ciężkie. Jestem tego świadomy i mam nadzieję, że wszyscy jakoś sobie z tym poradzimy, bo wszyscy w tym tkwimy razem. Zapraszam do KPK. Dobra, muszę troszkę wysalej, bo się zrobiło mrocznie. Jestem w kącie. Witajcie w kąciku poleceń Kornela, czyli w KPK. Dzisiaj chciałem wam polecić coś dziwnego. Poczekajcie, co ja tu zapisałem. Dzisiaj chciałbym polecić wam coś dosyć, myślę, niespodziewanego, ponieważ jest to rozszerzenie do Google Chrome. Rozszerzenie o nazwie Stop Feed. Nie wiem, coś takiego. W każdym razie blokuje to całą tablicę na Facebooku, jako że myślę, że nie tylko ja, ale wielu ludzi korzysta z Facebooka bardzo dużo na komputerze i często zapętlamy się w taką spiralę scrollowania i przerzucania informacji, czytania tylko nagłówków. To ja postanowiłem odciąć się. Nie widzę teraz nic na komputerze. Nie wiem, zwłaszcza jeśli pracujecie zdalnie, to możecie dużo łatwiej skupić się na pracy. Uważam to, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, bo tak czy siak możecie sprawdzić Facebooka i co tam się dzieje na komórce, ale jeśli do tego komórkę odłożycie dosyć daleko albo wrzucicie na tryb samolotowy, no to praktycznie zupełnie odcinacie się od tych niepotrzebnych do końca informacji. Zresztą będziecie mieli w opisie czy coś. Także to było na tyle, wracamy do wideo.
Jako że mamy kwiecień, a nie zapowiada się, żebym wracał wkrótce do Kataru, do pracy, to wymyśliłem nowy eksperyment. Możecie ten eksperyment obserwować na moim Instagramie, tam będę wrzucał codziennie swój progres. Tam również dowiecie się, co to jest za eksperyment, ponieważ na wideo nie powiem Wam tego. A podsumowanie z marcowego eksperymentu już w najbliższym filmiku. W tym momencie chciałem Ci podziękować, że obejrzałeś ten film do tego momentu, a specjalne podziękowania dla moich subskrybentów. Doceniam, że jesteście ze mną, że w tym trudnym okresie wciąż nie odkliknęliście przyciska subskrybuj. Nie da się tego zrobić poza tym. Jeśli chcecie również i Wy, nie subskrybenci, otrzymywać specjalne podziękowania na koniec każdego filmiku, zapraszam do subskrybowania i to było na tyle. Ja wracam do swojej niedobrowolnej kwarantanny i do zobaczenia już wkrótce. Ponieważ niedługo zrobię kolejny film. Mam nadzieję. Dobra. Wystarczy tego pierdolenia. Zobaczymy, co z tego w ogóle wyszło. Jak widzicie, dostałem lampkę na urodziny. Dostałem też merch. Widać tutaj? Nie widać. Jeśli chcecie taki merch i Wy, to nie ma takiej możliwości, bo jest tylko jedna sztuka i ja ją mam, więc no niestety. Sorry. A, jeszcze KPK, sorry. Kurwa, to KPK. Oj.